klikaj. Mamy to, jesteśmy na żywo. Jesteśmy na żywo, dobrze, Dobry to ja wieczór, w takim razie powiem widzowie. dzień dobry. Tak, przepraszam za opóźnienie, ale to moja wina, bo zadawałem Filipowi głupie pytania związane z jego zawodem. I uczył mnie, jak hakować strony internetowe. Tak jest. Teraz Ale nic bójcie nie się. zapamiętałem, tak, ale nic nie zapamiętałem z tego, w związku z czym jak ktoś was hakuje, to wiedzcie, że nie ja, ale, ale Filip być może. Także witamy czaty. Tutaj mamy już 10 osób jednocześnie nas oglądało przez chwilę. Mamy nawet celebrytów na czacie. Jakichś zwycięzców turniejów. Nie no, mamy No. tutaj mocniejsze kanały od naszego. MG Board Games. To niech on da na żywo ten, że nas ogląda i może jacyś jego kanalarze nas tu też odwiedzą. No nie? To by było całkiem użyteczne. Jakoś tam się rozliczymy potem. Dobra. Powoli będziemy chyba przychodzić Tak. do tematów naszych, ale tak zaczniemy od tego, że na start przypomnę wam, żebyście zapisywali się na Impa w Poznaniu. Możecie wejść sobie Tak. na Shade Glassa i się zapisać. Będziemy grać turniej. Tak. I Przybądźcie na niego. Chmarnie. I Fajnie by w ogóle było, jakby też ludzie z zagranicy przyjechali w większej ilości niż w O, zeszłym to roku, by bo było w zeszłym super. roku chyba tylko 3 były. Ja nie wiem jak tam, nie wiem czy nas oglądają królowie Poznania, książęta Wielkopolski, ale nie wiem czy wy tam ciśniecie tych ludzi na Discordzie i lub osobiście na jakichś tam kanałach osobistych, bo w sumie z mojego doświadczenia wynika, że pisanie na tych announcementach na Discordzie nic nie daje. Trzeba tych przewodników community'owych tam szturchać palcem osobiście, żeby coś się zadziało. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Z perspektywy człowieka, który od 4 lat usiłuje robić to z DMPK-ami, no i wychodzi mi z różnym skutkiem. Więc trzeba było pewnie szturchnąć tego Goro, trzeba było pewnie szturchnąć Honzę, chociaż nie, Honza to nie przyjedzie, no ale może jakiegoś tam ma padawana, który przyjedzie. Chociaż nie, bo jak oni tam mają u siebie duży turniej, to pewnie nikt nie przyjedzie. mówisz, że w Kopenhadze, tak? W Kopenhadze. Jakże gdzie mają duży turniej? U siebie Czesi mają w tym samym czasie co co Impy. To oni nie znają kalendarza? No właśnie nie wiem, jakoś tak zrobili to bez sensu. No ja spróbuję ponamawiać trochę w Kopenhadze, może Nika Bajtona da radę skusić. A lecisz do Kopenhagi? Lecę ja, widziałem, że leci Muras. Widziałem, że leci Sebastian z Piły. No i Myszkin miał cię namawiać, nie wiem czy już wiesz, czy to spoiler. No nie, no właśnie wiem, bo wczoraj do mnie napisał i muszę ci powiedzieć, że zrobił klasyczny XXI-wieczny błąd marketingowy, to znaczy wysłał mi tyle informacji, że mnie przeładował i się zniechęciłem od tego. Ale wysłał mi jakieś 6 różnych propozycji hoteli i trochę mi się mózg przegrzał od tego. Więc no zobaczę, może jutro się z nim zobaczę na Żelaznej, a jak nie, no to muszę po prostu w tak zwanej wolnej chwili na to spojrzeć, bo wczoraj nie miałem niestety, a dzisiaj też słabo, ale no ale wciąż jeszcze nie jestem ani zdecydowany, że pojadę, ani zdecydowany, że nie pojadę. Tym bardziej, że to jest okazja przećwiczyć deczek. Z tego względu, Przed że impami. z tego co widziałem, to 23 jest cut-off wysyłania deków, cut-off zasad i cut-off zgłaszania się na turniej. Cut-off tak. zasad jest w tym samym dniu, co cut-off wysyłania deków? Tak. Chyba, że ktoś z Poznania najlepiej. mnie ogląda i poprawi mnie, ale tak mi się wydaje, że tak to wyglądało w pliczku. Mhm. No, fajnie. Znaczy ja już chyba wiem, co wezmę na impy. Muszę to tylko przećwiczyć jeszcze na jakieś takie bardziej metowe zestawy.
bo na razie to grałem tym na co? Na Zarbaga, czyli w sumie na dosyć metowy zestaw, ale no muszę na Gekony przetestować, czy to się nie złoży, to co ja tam wymyśliłem. Czyli nie Zarbaga. No nie Zarbaga. Fiu, fiu, fiu. Odważnie. Myślałem, że że na Impę to będzie top 8 Zarbagów. No może tak być. Znaczy no w sumie nie jest to wykluczone. Ja nie wiem w ogóle kiedy w końcu nadejdzie ten zapobiegany, szumny, regularny update kurwa zasad do tej naszej gry. To miał Kiedy być był ten kwartalny nie? miał być. No. To styczeń był chyba, nie? Pierwszy. Stycznia było, mówisz? No to pewnie może drugiego nie być do końca marca. Może tak być. No, istnieje takie prawdopodobieństwo, że nawet jak dotrzymują słowa, to i tak nam nie dadzą, więc... Więc w sumie też zachęcamy do wysyłania pytań na Discordzie, na czacie ligi, żeby uzupełniać faka ligi Tak. przed impem. No i co? Tyle ode mnie. Czy ty chcesz coś dodać od siebie? Ja mogę dodać od siebie, że ten szumnie zapowiadany majowy turniej w Warszawie, co tam jest tydzień po majówce, wreszcie się też doczekał dokumentu, bo go dzisiaj po prostu napisałem. I nie wiem, czy to już zostało opublikowane, to ogłoszenie przez panią prezes, czy nie, bo nie byłem na Facebooku dzisiaj w ogóle dzisiaj nie byłem na Facebooku, bo nie miałem czasu, ale jeśli został opublikowany, no to już wiecie, że będzie, że się nie wycofujemy z tego, a jeśli jeszcze nie został, no to jeszcze nie wiecie, ale będzie. Będzie ten turniej 10-11, dosyć mocno zerżnięty, jeśli chodzi o format z impów, czyli co, 2 dni, no tylko u nas raczej będą 4 rundy pierwszego dnia, a nie 5, to jest pierwsza różnica. A tak poza tym to wszystko będzie more or less tak samo. I co? No i od razu jakby tak jak na początku roku, kiedy żeśmy tam ten kalendarz sobie układali na kolanie, zapraszałem, no to tak ponawiam zaproszenie. I też spróbuję tam pocisnąć tych ludzi międzynarodowych i też spróbuję pocisnąć GW, żeby jakimiś biletami sypnęło, to niech się Valentin dalej irytuje, że wszystkie złote bilety są na turniejach w Polsce. Drogę znano, nie? Tak jest, taka jest koncepcja. Może wsiadać w samochód z Amsterdamu do Warszawy się jedzie 9 godzin. Ja co prawda nie jechałem osobiście, ale znam osobę, która dosyć regularnie tą trasę pokonuje, więc można przyjechać. No, to ja od siebie dodam, że też zapraszam na maj. 2 dni grania, piękna sprawa. Tak jest. I będzie zdrowy kawałek przerwy, cały kwiecień przerwy od poznańskiego turnieju. No i to będzie pewnie taka też szansa na ostatnią, dużą w sumie imprezę przed wakacjami, bo w czerwcu to nie wiem, pewnie będą jakieś lokale do ligi i chyba tyle. Nikt się jakoś chyba nie zapowiadał z jakimś dużym eventem przed wakacjami. Chyba Poznań w czerwcu robi, jeśli się nie mylę. A, no Mistrzostwa Poznania. Chyba tak. Już robili 2 razy, Mogą więc być. pewnie 3. raz znowu zrobią. No, pewnie tak. No, ale to będzie jednodniowy. W każdym razie, tutaj no... Na czerwcowym turnieju... A, to w Holandii. Okay. Bilecik w czerwcu. No, ja może do Holandii się wybiorę. No, nie wiem. Nie wiem, mam jakoś tak... Na wszystko bym pojechał, a potem im bliżej jest terminu, tym mniej mi się chce. Mam jakoś taki jakiś defetyzm mam. No i jeszcze No dobra, trzeba ale... w skarbonkę na Atlantę odkładać. Skarbonkę na Atlantę. No tak, już biletów opłaconych chyba nie będzie. Jeżeli będą, to takie zwykłe, więc tak. Więc tutaj trzeba albo nie wygrać, albo coś tam przychomikować. Widzisz, jak będą w przyszłych sezonach ligi kończyć się w czerwcu, to będzie można pomyśleć o jakimś
o jakimś sponsoringu dla zwycięzcy ligi, ale to musiałby zwycięzca ligi skądinąd wziąć bilet, bo raczej dla ligi nie dostaniemy biletu. No nie wiem, wymyśliłem to teraz, nie będę tego kontynuował, bo to jest coś... Zobaczymy, to jest jak tak tak jest. za rok. Tak jest, bo Zobaczymy, to jest czy za rok będą Underworldsy. Tak jest, bo jest za mało danych, żeby cokolwiek mądrego powiedzieć na ten temat. Tak jest. Także co, zmierzamy do tematu dzisiejszego No właśnie, bo żeś wieczoru. wymyślił jakiś strasznie srogi temat, a... Tak. Znaczy temat więc- na początku, gdy go wymyślałem, to nie był srogi, bo ogólnie to ukradłem ten temat, bo agenci Sigmara wrzucili jakoś chyba przedwczoraj filmik o tym, to zrobili listę tier Rivals decków. No i oni zrobili tą listę z samych Rivals decków, no nie? No to ja sobie Tak. pomyślałem, że no o 7 dekach to też w 15 minut oblecimy, powiemy, który jest najlepszy, który najgorszy i koniec. A poza tym Dlatego- i tak nikt nie gra w te Rivalsy poważnie, Dokładnie. więc nie będziemy robić z siebie ludzi niepoważnych. Więc wymyśliłem, że zrobimy sobie tutaj tier listę Nemezisową. kombinacji nemezisową, tak jest. Wyszło mi ich 20. Mam nadzieję, że to są wszystkie i żadne się nie powtarzają. Myślę, że jak będziemy omawiać i się jakiś powtórzy, to zauważymy. Też mi tak się wydaje. A jak któregoś będzie brakowało, to czat nam nie da spokoju, więc też chyba poradzimy sobie z tym jakoś. Tak jest. Dodatkowo wrzuciłem w opis filmu linka do tej tier listy, więc jak ktoś sobie się nudzi w domu, to też może sobie na przykład skleić teraz na samym początku swoją listę, a później na koniec sprawdzić i zobaczyć, czy jest mądrzejszy od nas, czy nie. Tak. Tak, Mateo pisze, że połowa tych połączeń nie ma racji bytu, ale to też mi tak się wydaje. No to będzie tier lista inna niż wszystkie, gdzie, Tak jest. gdzie nie będzie najszerzej na środku, tylko będzie piramidka. I co? I lecimy. Tak jest. Pierwsze w kolejności mamy Emberstone Sentinels i Blazing Assault, czyli Hold i Strike. No, znaczy tak, ja mogę od nim powiedzieć co nieco z tego względu, że dosyć dużo grałem tą kombinacją. No to dawaj, bo ja Robiłem chyba to prawie wcale. No ja robiłem to na tundrikach i w sumie w miarę mi się podobało, ale z drugiej strony mam problem, żeby sobie wyobrazić inną bandą, która by chciała grać tą kombinacją. Chyba, że może Majari, ale to też nie wiem, czy nie lepiej... Znaczy no tak, no bo to musi być coś, co lubi stać na obiektywach i ma zasięgowe ataki, moim zdaniem. Dlatego, że stoisz na treżurach, żeby skorować endphase'y i musisz spamować ataki jednocześnie, żeby skorować Surge z Blazinga. To jest taki... O, widzę, że tu ktoś Emberwatche... No właśnie, ale czy Emberwatche nie mają za mało ludzików? Bo tam jeden umrze i już masz problem, nie? No bo będziesz miał problem i z Iron Graspem, będziesz miał problem i z supremacją i tak się nagle robi dziwnie trochę, jak masz tylko 3 ludziki. No ale może... Chyba, że stajesz na wtedy po dwóch prostu- u siebie i strzelasz. No, chyba, że tak. Znaczy, no też w sumie można to też w ten sposób o tym pomyśleć, żeby robić odwrotnie, w sensie maliganować nie pod surge, tylko maliganować na początku gry tak, żeby w pierwszej rundzie właśnie mieć te wszystkie supremki, Iron Graspy, kiedy to jest najłatwiej zrobić. Masz 3 ludki, a potem sobie surge dostrzelać już szefem samym nawet w ostatniej rundzie. Też myślę, że to jest robialne, tak? No więc pod względem obiektywu to tak trochę wygląda, w sensie, że z Blazinga bierzesz Surge, a z Ember Stone'a bierzesz Endphase'y. No i to jakoś tam działa. Natomiast jeśli chodzi o Power Deck, no to one też są fajnie ułożone, no bo w Blazingu masz dodatkową celność, w Blazingu masz trochę mobilności, no bo sidestepy wszystkie. Tu jeśli dobrze pamiętam też jest... a nie, Commanding Strike to jest chyba w tym... Jest w Blazingu Commanding Strike, czy ja zmyślam?
Powiedzcie mi, drodzy słuchacze. Niechże ja się deedukuję Blazing trochę. Assault jest. Jest, no właśnie, więc jest mobilność. Oczywiście są fortitudy. Oczywiście są cleavy and snare'y. Grace Strength'a mamy. Wszystkie są takie karty, które są takimi, nie wiem, workhorse'ami każdego stabilnego deku. No, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, ale no mówię, masz i celność, masz i garda, masz healing potion. W tym drugim deku, czyli w Emberstone masz jeszcze więcej garda, masz jeszcze więcej niepuszowalności. A jest konfuzja? W Confusion holdzie? jest. Tak, jest w Confusion foldzie. To też możesz przyszarżować i się skonfudować na Objectiva, no nie? Tak, jest to legalne. Jest to legalne do zrobienia. No więc wydaje się takie całkiem połączenie. No tak, tylko mówię, no problem polega na tym, że jeżeli masz właśnie range 1 powiedzmy bandę, range 1 bandę albo masz takie typowe miękkie hordy, które by chciały być jak najdalej od przeciwnika holdując treżury, no to będziesz miał problem z tym, żeby zrealizować to rozdwojenie jaźni holdowania i jednoczesnego bicia się, no. A może nowe gobliny też w sumie mogłyby to nie najgorzej robić. No pewnie tak. Bo tam i tak tym trolem pewnie chcesz się bić. No tylko tutaj jest trochę tej kostkologii, nie? Pytanie, czy oni mają te ataki na 3 kostkach, bo potrzebujesz tych ataków na 3 kostkach, żeby sobie skorować te branchingi. A czy masz Ale z drugiej strony Perfect Strike'a. No. kostkę robisz sobie w jakiegoś jednego typa wybranego na planszy, no nie? A, no w ogóle tak, masz rację. Z ability. Więc Mają tam kostkę. teoretycznie każdym gościem poza strzelającym jesteś w stanie rzucić w pierwszej rundzie 3 kostki. No to fajnie, rzeczywiście. A jak potrzebujesz bardziej pod Perfect Strike'a się ustawić, to wtedy bijesz na 2 młotkach w kogoś innego, no ma to sens. No? No to jaki werdykt? Ja myślę, że takie A? No myślę, że A albo B. No tutaj zastanowimy się pewnie nad tym w przyszłości tak zwanej. Jak zobaczymy w porównaniu do innych. No ale taki myślę, że jedno z tych dwóch. No jak mówisz, że A, to może być A. No na pewno nie S. Też To mi na tak pewno się nie. wydaje. Więc myślę, że można to tak na razie zostawić i zobaczyć co dalej będzie. Co czas pokaże. No tak z czatu wyszło, że można tym grać 3 bandami. Ty dorzuciłeś od siebie tundriki, ja gobliny. To już 5 band. To myślę, że tak nie najgorzej, więc może być A, co? No myślę, że no tak, no na razie możemy tak spróbować. No i co, lecimy dalej. Edge of the Knife i Blazing Assault. No muszę i ja się- to grałem. Ja muszę przyznać się szczerze, że styczności z tym deckiem to miałem tylko tyle, że wczoraj na niego zagrałem. I tyle. No to ja grałem w ogóle tym połączeniem całą jedno best of 3. Ale to ci chyba 2 tygodnie temu opowiadałem, że przegrałem sromotnie, natomiast chyba była to bardziej zasługa Kainana, a nie tego deku. Znaczy no, to zestawienie ma jakby no pewien taki bardzo konkretny pomysł, który trzeba zrealizować, czyli musisz mieć dużo maluszków, którymi po prostu wbijesz się na terytorium przeciwnika, albo dużo rannych fighterów, którymi wbijesz się na terytorium przeciwnika. I to ci w sumie będzie się wszystko zgrywało, no bo z Blazing Assaulta będziesz robił ataki i też będziesz skorował zabycie u przeciwnika, bo tam chyba, jeśli dobrze pamiętam, też są te obiektywy takie jak Sally Forth, żeby stać na treżurze u przeciwnika albo Zrobić Sally atak Forth. z treżura. Agresywny defender jest w tym. Tak. Więc też W spoko. ogóle tu oszukałem, bo Sally Forth to jest akurat w tym w Emberstone'ie, a nie w Blazingu, ale w Blazingu też na pewno coś jest z featurem, tak mi się wydaje. Zaraz postaram się to ustalić. Nie ma?
Nie ma nic? No to dlaczego mi się wydaje, że było? Chyba nie ma nic. Chyba nie ma. Może nie ma, ale ty może miałeś w deku i się nie wydało po drodze. Wiesz co, znaczy, bo na pewno jest odpowiednik tego w tym drugim deku, w Edge of the Knife, tylko tam trzeba być temperowanym na featureze u przeciwnika i robisz z tego objective. No i tak, masz jednego zatemperowanego przeciwnika, masz dwóch utemperowanych u przeciwnika, masz stojąc u tego przeciwnika możesz sobie spokojnie robić ataki i skorować te wszystkie get stakiny, keep choppingi, fields of bloody, no to wszystko się składa, jakby jedynki poskorujesz bez większego problemu, tylko tu znowu się będzie robił problem z większymi skorami, no bo masz niesamowicie problematyczne endphase'y, nie? No bo masz jednego dobrego endphase'a w postaci tego, że rani się nie stykają, a tak poza tym to masz wszystko trudne albo anihilację, no ciężki to jest kawałek chleba. Będziesz miał moim zdaniem gorzej niż z Recklessem, nie? No bo w Recklessie masz lepsze te endphase'y. Więc pytanie, czy takie karty w stylu tego supporta na range'u 3 z tego deku Edge of the Knife, który zaraz sobie może nawet przypomnę, jak ta karta się nazywa. Chyba, że ty pamiętasz z głowy. Nie pamiętam, ale wiem, o czym mówisz. No właśnie. Że musisz mieć friendly fightera w 3 Tak. od targetu. Tak jest. I za to dostajesz podwójnego supporta, lol. Co jest no bardzo potężnym efektem. No to jeżeli takie karty, które rzeczywiście dają spore value, pozwolą ci powyzabijać po prostu przeciwnika całego z planszy, no to jest value i warto. Ale tak, no to będzie ci po prostu brakowało skorowania. Bo poza Calm Before the Storm tam się nic ciekawego za bardzo nie dzieje, no. Chyba, że rzeczywiście no zrobisz Objective Deck z 13 glorkami, nie? Gdzie będziesz miał same jedynki i tego jednego Calma i w ten sposób będziesz chciał zagrać i dobić do 20 za pomocą Bounty, no. Chyba, że liczysz na to, że anihilacja będzie wchodzić. No tak, można wziąć wtedy anihilację na 13 Objective i po prostu biec do przodu wszystkim, no tylko też pytanie, na kim byś to zagrał, no kto taką kombinację by mógł wdrożyć w życie, mając tyle zastrzeżeń co do skorowania, no bo o tyle, o ile tam z Blazinga to powiedzmy, że tam się powinny zrobić, no to połowa tego scoringu, druga połowa, czyli cały ten Edge of the Knife będzie patrzył na to, czy jesteś utemperowany, no więc weź... To znajdź bandę, no która zrobi anihilację i ma fighterów po 2 HP, no nie? No właśnie tu teraz sobie myślę, może Game Watchem byś to grał? To zestawienie? No w sumie, no bo Masz wskrzeszasz sobie gdzie zatemperowanych chcesz. wszystkich, tak jest, masz zatemperowanych wszystkich, na terytorium przeciwnika wbiegniesz jak będziesz potrzebował i wtedy zamiast po prostu martwić się o te treżury i feature'y, to po prostu bijesz tymi powskrzeszonymi gulami i próbujesz powyzabijać przeciwników. No to jest jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy. Kainan to byłby drugi, który by mi przychodził do głowy, gdyby nie to, że oni po prostu za wolno chodzą, nie? Tam jest straszliwy problem, żeby zrealizować ten gameplan z byciem u przeciwnika. To jest tam powiedzmy zagadnienie. Można byłoby ewentualnie próbować grać albo bez tego, albo jakoś wokół tego, ale wtedy ten deck strasznie wolny się robi. Strasznie wolno się rozkręca. No nie wiem, czy ty masz jakiś jeszcze inny pomysł. Może jakaś banda, która rzeczywiście mogłaby to grać przy założeniu, że nie ma zatemperowanych fighterów od początku, tylko zamierza się zatemperować, po prostu bijąc. No tylko pytanie, czy chcesz dostawać damage, będąc już na terytorium przeciwnika? Aż tak No bardzo, generalnie pewnie nie chcesz, ale z drugiej strony myślę, że w pewnym zakresie jakby i tak się to będzie działo, jakby czy tego chcesz, czy nie chcesz, tylko po prostu
wiesz jaki jest problem? No problem jest taki, że jednak zazwyczaj nie grasz w tą grę przeciwko warzywom i to nie będzie tak, że ci zatemperują wszystkich fighterów i będziesz się cieszyć, tylko będą ci raczej targetować po jednym, zabijać i potem Dokładnie. kolejnego. I będziesz miał problem z tym, żeby zeskorować mniej dwóch zatemperowanych u przeciwnika, jak cię będą zabijać pojedynczo, nie? Dokładnie. No ja się zastanawiam, czy Zarbak nie robiłby tego? No myślę, że mógłby. Tam co prawda jest tych paru fighterów z 3 życia, no ale to nimi po prostu pewnie musiałbyś lidować szarże, żeby ich jak najszybciej przeciwnik tam poharatał. No jesteś Potem w ci stanie już- zrobić w miarę szybką szarżę wszystkim na terytorium przeciwnika, no nie? Znaczy no, wszystkim jak wszystkim. 4 figurkami możesz zrobić szarżę, no i ze skary możesz dociągnąć do tego, no teoretycznie kolejne 4, ale w praktyce to chyba tak ci nie wyjdzie, bo nie będziesz miał takich starting hexów. Chyba, nie wiem czy tylko 2 się nie stykają, albo może 1, więc... No ale jesteś w stanie, tak wiesz, Znaczy- być tymi ziutkami, no nie? Na potrzebę zeskorowania mniej zatemperowanego u przeciwnika i mniej 2 zatemperowanych u przeciwnika to bez problemu zrobisz, o, tak Mhm. bym powiedział. Albo To się na jakiś pewno atak uda. z supportem też myślę, że na lajcie, nie? No. Tym bardziej, że tam jest chyba jeszcze ten objective, który mówi, że są jacyś zatemperowani, ale wszyscy oni nie są na twoim terytorium. Jest. No temper, no. Ale właśnie takiego na przykład Zarbaga i Snirka możesz trzymać u siebie na terytorium z tyłu, bo ten objective na to nie patrzy. Patrzy tylko na to, żeby zatemperowani nie byli we friendly. No to Więc piszę na teoretycznie- czacie, że z D-tieru nie wyciągniemy tego deka. Z tieru nie wyciągniemy. No staramy się być jacyś tacy... Pozytywy znajdować we wszystkim. Tak jest, staramy się pozytywy znajdywać, no ale tak, zdecydowanie tutaj mamy albo D, albo C i myślę, że bardziej D chyba, no bo szukamy takiej dziury w całym. Jeżeli chcesz mieć agro deck grający pod anihilację, który poza tym ma 13 glory, no to No, chyba nie. no i dodatkowo sam oddajesz. No, nie znajdziesz bandy, która nie odda 5 glory za darmo dla przeciwnika za 1 atak, no nie? No, No i dobra. a. Tu mamy ciekawe połączenie. Następne. Blazing i Kataklizm. To może ty mi więcej opowiedz, bo tego to akurat ja nie grałem. Ja chyba grałem coś takiego na Nurglach i Kataklizm wydaje mi się, że świetnie działa na deki na bicie. No z tego względu, że robisz chociaż Wrekersa Mhm. i daje ci takie dwie Havoka w dwójki. sumie też, nie oszukujmy No, się. daje ci ten dek takie 2 dwójki, których brakuje Asultowi akurat, no nie? Tak. Zgadzam się. Masz tego, jak on się nazywa? Nie Vicious Blasta, tylko... Czy to się nazywa Vicious Blast? A co robi? To, które przesuwa w Stagger Hex, koło Stagger Hexa. No to tak, Vicious Blast, no. Więc masz takie trochę lepsze distraction do przesuwania przeciwników, że możesz sobie jednego podsunąć, jednego wepchnąć w Staggera. Masz dawanie Staggerów w Kataklizmie. Mhm. I no masz dużo możliwości sobie właśnie. Kataklizm daje dużo możliwości poprawiania ci rzutów i Savage Blue chyba też jest z Kataklizmu. Tak, Savage Blow też jest z kataklizmu, no. Więc to też daje ci na zrobienie więcej rzutów z sukcesem, Tak, no no nie? i też Desperate Rage, tutaj masz kwestię, że nawet małolatów możesz podpakować i ataki zasięgowe 2, no bo jeden z upgrade'a, Mhm. jeden z karty, więc jak masz jakiegoś Morgoka albo kogoś takiego, to możesz też się przynajmniej odgryźć na range'a jak potrzebujesz. No to tak, widzę to. No Widzę to i widzę też obiektywy, no. i chyba też w Blazingu jest Cliff? Dobrze mi się Tak, w wydaje? Blazingu jest i Cliff i Ensner i to jeszcze taki niezależny od range'a.
Więc też spoko z tego względu, że możesz robić perfect cata z kataklizmu. Tak. Więc no, nieźle się zazębiają te deki ze sobą. No to... No i chyba też jesteś w stanie grać tym połączeniem praktycznie każdą bandą, no. No bo w sumie i elitą, jak chcesz się bić, i małolatami jak się chcesz bić, to jest dobre. Tak. No nie wiem, jak dla mnie to brzmi jak S. No, odważne, to by był pierwszy S, no ale czemu nie? No bo kurczę, no nie widzę tutaj. Bo Teo pisze, że Discord mega na tym siedzi. Ta, no, Filip chyba też to robił. Bo my w sumie sobie nie zdefiniowaliśmy tierów, co one oznaczają. Nie no, wiecie, S to te najgorsze. Nie no, ja nie widzę na przykład, dlaczego to mogłoby nie być S. Rozumiem, że zależne jest od tego, czy będą ci wchodziły kostki, no nie? No ale... No, to w sumie jak każde agro, nie? Tak, ale to wtedy jeśli zlikwidujemy kostki, w sensie jak będziemy brać kostki pod uwagę, no to nic nie będzie S. No wiesz, no też pytanie, czy robimy taką filozofię, że tylko jeden deczek może być S, ten najlepszy, który wybierzemy. Może w ten sposób trzeba do tego podejść. Może się okaże, że nie ma S. Deczków. Nie no, ja myślę, że jest. Ja myślę, że jest i że został już nawet wskazany na czacie wcześniej. Znaczy nie, no okej, ja bym dał A, tylko teraz, no właśnie, i teraz dlatego jest pytanie, pytanie pod rozwagę, czy Nie. jest zauważalnie lepszy od Blazinga z Emberstone'em, nie? No bo jeżeli tak, no to pytanie wtedy, czy Blazing z Emberstone'em nie musi spaść na B. Wydaje mi się, że jeśli tak zrobimy, no to musi spaść. I jeszcze pytanie, czy ustawiamy je w kolejności jakiejś, w ramach jednego tego. To jest dobre pytanie. Czy ja mogę go wsadzić tutaj? Mogę. Okej. Nie, zaraz. No, teoretycznie to też jest niezła kwestia. Więc może po prostu zróbmy tak, że te, które będą z lewej, od lewej będą najlepsze. To na pewno Połączenie. tak i pytanie, no właśnie, teraz pytanie w Pytanie. sumie, Czy chcemy ten... czy jak to dajemy na A, to czy nie zrzucamy na B chłopaka? To jest właśnie. Wydaje mi się, że ten deck nie zasługuje na bycie na równistym. No to dawaj go, kuksańcem go. No to niech tak będzie. No i jedziemy dalej. Plunder z Blazingiem. To jest w ogóle ciekawe zagadnienie, bo ja w ogóle uważam, że Plunder jest chyba najlepszym Rivals deckiem, takim sam z siebie. Takie mam przeczucie. Chyba takie mam przeczucie na dzień dzisiejszy. I teraz pytanie, czy skombowany z Blazingiem nadal jest taki dobry? Czy no... Blazing ma dobre powery, dobre upgrade'y i całkiem niezłe surge, no nie? Tak, no. I Plunder ma zajebiste endphase'y. Tak. A no, zabijanie kombi ci się z tym, że nie ma przeciwników na treżurach. Znaczy ja się w ogóle zastanawiam, bo ja w sumie nie widziałem chyba tego na stole, tej kombinacji. Więc trochę teraz jakby teoretyzuję, no ale tak teoretyzując, to wydaje mi się to dobrym połączeniem. Ja się zastanawiam, czy widziałem takie połączenie. Kurczę, nie wiem. W Trójmieście góle nad tym latają. To by nawet miało sens. Bo gulami, no właśnie, no bo nie musisz dostać do endphase'a tymi dwuundowymi typami, tylko oni sobie tam delwują.
No i przy okazji mogą komuś dobrze przypieprzyć, szczególnie wykrzeszonym tym. A no tak, na Zandarze Michał grał i był w Nottingham 8, no to myślę, że No, trzeba to dać myślę, wysoko. że no. No to statystyki zweryfikowały. Chyba dobre to jest w takim razie. Chyba dobre, no trzeba mieć co prawda, znaczy jedno zastrzeżenie jakie do tego jest, to takie, że wśród tych dobrych deków to prawdopodobnie jest jeden z tych, nad którymi trzeba no dłużej się zastanowić nad tym, jaką bandę się weźmie do tego. No bo tam zakładam, że Blazinga z Kataklizmem to tak jak rozmawialiśmy, wszystko może pojechać. A tutaj pewnie będzie trochę mniej to łatwo. Mniej na autopilocie będzie wybór bandy, ale myślę, że tak, myślę, że bardzo dobry. Czyli co? Czyli mówisz, że No myślę, że chyba tak, myślę, że chyba lepszy będzie od Emberstone'a. też mi tak się wydaje ale chyba gorsze będzie to niż to, co? Tak z tym bym się zgodził. Więc to chyba będzie tak. Pytanie, czy wyższy Glory Ceiling tutaj ci przeważy, czy nie, ale on chyba nawet nie będzie jakoś specjalnie wyższy, jeśli nie weźmiesz stripa, tak jak pisze Mateo. A jak weźmiesz stripa, no to wtedy... Czy w sumie na strip myślę, że jest dobry w tej kombinacji, no bo bijesz ludzi i ich zrzucasz. Tutaj co prawda będzie trochę ciężej zapewnić, że żaden przeciwnik nie będzie na żadnym treżurze, jeżeli weźmiesz bandę bez zasięgowych ataków, nie? No bo w tych taliach nie masz. No masz ten zasięg 2 powiedzmy z tej jednej karty z Borrowing Strike'a. Ale tak poza tym to chyba nie masz opcji, żeby Jest sobie chyba zrobić range'a. strzelanie nie w planderze. Strzelanie w planderze już patrzymy. Takie, które daje stagera, jak chyba wypalisz na enemy territory, czy coś takiego. Pillage and Plunder. I mówi, że co? Że jakiś upgrade? No. Może to? A, rzeczywiście, Excavating Blast. Jest, zasięgowy atak. Weapon ma stagera. Jeśli ten fighter jest w enemy territory, okej. No to też w sumie jeszcze nie widziałem na stole, ale dobrze wiedzieć. No to w takim razie cofam moje brednie. I potwierdzam, że w takim razie tym bardziej A. No to dobra. Natomiast no wydaje mi się, że z Blazinga z Katą na pewno będzie łatwiej korzystać. To też jest pewnie coś, co powinniśmy brać pod uwagę, więc myślę, że tą kolejność bym zostawił na razie. Czy no, delwowanie, nie wiem, oszukujmy się, wymaga trochę pomyślenia. Nie dużo, ale jednak patrzeć... w porównaniu do tego, że musisz bić albo bić, no to... Musisz patrzeć, gdzie są nieparzyste. Żeby zrobić against the odds. Tak. No i musisz jeszcze pamiętać, że musisz delwnąć, że jak jest numerkiem do góry, a nie jak jest numerkiem do dołu. Tak. No dobra. Lecimy dalej. Lecimy. I tutaj mamy Rack and Ruin i Blazing Azult. No... To ja nie wiem, co ja mam ci powiedzieć, bo to też jest coś, czego nie... To też jest coś, co jest czysto teoretyczne dla mnie. Nie widziałem tego chyba w ogóle na stole, ale pograłem trochę Blazing Assaultem i pograłem trochę Rack and Ruin osobno. I... No trochę żal tego... To może też zależy od tego trochę, jaką bandą grasz, no bo jak masz ataki zasięgowe powiedzmy, no to wtedy na przykład nie blokujesz sobie sam Alone in the Darka, szarżując typów, co jakby na Morgoku byś sobie zablokował. Ale generalnie no ma to sens, w tym sensie, że z Blazing Assaulta dajesz sobie celność, dajesz sobie obrażenia, dajesz sobie rzeczy takie do bicia się uczciwego, a z Rack and Ruin rzucasz w ludzi pingami, żeby sobie ich albo zmiękczyć pod ataki. No dobić to nie możesz, bo te pingi z Rack and Ruin to akurat... No chociaż są niektóre, które działają na Vulnerabli, tak jak ten z Upgrade'a, że tam na koniec rundy obok siebie komuś możesz... Nie, on też nie działa na Vulnerabli. Więc
Więc nie możesz dobić pingami niestety, co zawsze jakby było podstawowym zastosowaniem dla pingów w takich agro ping deckach. O tutaj tego nie można zrobić. No ale wiesz, od drugiej strony możesz, tak? Wystawić sobie kogoś na atak i go potem atakiem podpakowanym z Blazinga dobić. Czyli teoretycznie składa mi się to w spójną całość. Pytanie do ciebie tak naprawdę, jak widzisz scoring, tak? No bo tutaj znowu weźmiesz Stay Close, weźmiesz Alone in the Dark pod warunkiem, że sobie sam go nie zablokujesz, że masz wszystko na range 1 i znowu ci wychodzi 14 glory, tak? Mhm. I to takie 14 glory, które nawet nie jest za bardzo takie na pewniaka, tak jak w Kataklizmie. Tylko 14 glory, na które musisz jeszcze popracować i przeciwnik może ci zablokować, jak się zorientuje, co się dzieje. Więc może się okazać, że tak naprawdę nie masz 14 glory, tylko 10, tylko 10 glory i masz, że tak powiem, glass ceiling z 17, jak zrobisz, jak wszystko zabijesz, no. Więc powery się niby kombią, ale nie do końca, a obiektywy się nie kombią, więc tak no, słabo to powiem widzę. ci tak z doświadczenia, te powery w tym Rack and Ruin, to pingowanie brzmi spoko. Pod warunkiem, że grasz w szachy 7D z przeciwnikiem i zawsze przeciwnik, nieważne co wybierze, to jego decyzja jest zła. Tak. Bo w większości przypadków, jak ja tym grałem deckiem, albo jak grałem na ten deck, to polegało na tym, że mogłem sobie wziąć pinga gdzieś na drugim końcu stołu i mnie to nie zabolało, albo mogłem wziąć sobie pusha, chociaż ty myślałeś, że ja sobie wezmę pinga, no nie? I to mi tak trochę się kłóci. No i plus chcesz, żeby byli goście ranni w Rack and Ruin u przeciwnika, jeśli dobrze mi się wydaje, a Blazing Azult chce, żebyś zabijał. Wiesz, nie, tam też chyba nie ma na ilość zabitych, nie? Tylko są na rannych, czy mi się wydaje. Znaczy nie, w Asalcie, Chyba tylko anihilacja jest na zabicie. w Asalcie w ogóle jest jeden obiektyw, że ma być vulnerablem przeciwnik, a tak poza tym to chyba, znaczy nie, no masz strong starta, czyli jednak chcesz zabić. No. No a Fields of Blood, no to już tam wszystko jedno, czy zabity, czy ranny. Więc pod tym względem, no ale nie, no nie kombi się to tak, no bo nie kombi ci się, no chyba, że, no ale nie, no Denial, nikt nie będzie grał Deniala w tej grze, to jest bez sensu. Strike the Head też chce, żebyś zabijał, a z drugiej strony w sumie ten Rack and Ruin to czy on chce, żeby taki był przeciwnik niezabity? No tam tak naprawdę jest jeden obiektyw pod tytułem Bloody and Bruised, a tak poza tym to no to bez przesady, to nie wymaga jakoś tak aż bardzo żywych przeciwników. Tam problem jest taki, że tam jest strasznie dużo dwójek, tylko one wszystkie wymagają od ciebie pracowania na nie, nie? I gacza momentów u przeciwnika. Znaczy nie wiem czy gacha momentów, no ale tak, no przeciwnik po prostu musi podjąć decyzję, czy chce iść na treasure, żeby zeskorować swoje bzdury, czy chce iść na edge hex, żeby zablokować ci wiesz, stay close'a, no. De facto do tego się to sprowadza. W większości przypadków. I czasami ten wybór może być trudny, jakby kumam to i przemawia to do mnie, no bo już jakby zagrałem parę razy z tym deckiem i rzeczywiście jest tak, że nie każdy przeciwnik hobbystycznie będzie ci fighterem stał na edge hexie po to, żeby ci zablokować 2 glory, jak jemu to zupełnie po chuju nie pasuje do gameplanu. Ale z Blazing Assaultem w żaden sposób się to nie kombi. Czyli co? W D jak dumpster, tak? Dumpster Fire. Z tym, że no wydaje mi się, że to jest chyba gorsze połączenie niż Edge i Blazing. No dla Edge'a i Blazinga pewnie można wymyśleć jakieś zastosowanie, tak? No tak. Małolaci, którzy chcą się bić, takie hordowe agro i tam tak naprawdę problemem jest tylko to, że niski glory ceiling będziesz z tego miał. A tu jest problem taki, że się ani obiektywy nie kombią ze sobą, ani się powery nie bardzo ze sobą kombią.
No dobra, lecimy dalej. Mamy w końcu ciekawe jakieś połączenie. Tak, mamy połączenie, które byłoby eską przed banami. Tak jest. Ale myślę, że jest takim... Nie wiem, czy tu jest co mówić, no nie? Podwójne agro. Znaczy, no tak, no jedno każe ci bić, drugie każe ci szarżować, a ponieważ bicie się jest częścią szarżowania, no to de facto samo się skoruje. Te w Reckless Fury obiektywy wymagają trochę więcej pomyślunku, no ale są za to za 2 glory. Natomiast można je z powodzeniem zrobić pushami z Blazing Assaulta, więc jakby nie ma tragedii. No tylko ja mam, jakby no mówię, zastanawiam się, czy te fary, które poszły po tym deku, czy one spowodują spadek na A, czy spowodują aż spadek na topkę B. Czy wiesz, no Jarek tu pisze na czacie, że S dla Droma, B dla reszty. No ale ja widzę na przykład, że Iron Soulsi też myślę, że korzystają z tego podobnie jak Drom. No ja myślę, że każde elitarne agro będzie z tego Tak? korzystać, no. Mimo wszystko. Tylko, no mówię, jakby sam fakt, że grasz bez 4 kart w deck buildingu, to jest już coś, nie? Mhm. No mi się wydaje, że to jest taki solidny A, no. Takie... No dobra, możesz wstawić na A, ale myślę, że poniżej tych 2, co są tam Tak. teraz. Bo czy to jest B? No jak weźmiesz ten deck i odpowiednią bandę, no to w top 8 jest szansa, że wylądujesz, no nie? Tak, no myślę, że tak. Więc lecimy dalej. Lećmy. Mamy... Reckless Znaczy, Fury- jeszcze jedno słowo może, No, dawaj. jakby mam wrażenie, że te bany, które poszły, spowodowały, że ten deck, ta kombinacja się trochę zawęziła pod względem band, które można na tym grać, nie? Bo tak jak Jarek słusznie napisał, właśnie czy to Dromy, czy tak jak mówisz Condemnorsy, czy Tracefoldy, no to one nadal wycisną z tego decku, co potrzebują, ale moim zdaniem, no właśnie, gruby duch już nie, i w ogóle inne jakby zestawienia agro takie, no nie oparte na takich 3 klocach, no będą miały problem, nie? No bo te karty, które pozwalały ci właśnie manipulować szarżami, no to one powodowały, że właśnie te bandy tych małolatów z grubasem mogły zrobić jakieś urocze rzeczy, kilkukrotnie szarżując grubasem, jakoś tam i tak dalej. No a teraz już tego nie mogą robić, nie? Przypomniało mi się kwestia, którą w sobotę się dowiedziałem na turnieju w Warszawie. Bo Okej. w Reckless Fury masz tego upgrade'a, który ma core ability i możesz nią zdejmować charge tokeny. Kto ma core ability, co? Upgrade, nie pamiętam jak on się nazywa. Robisz core ability, Bellowing Tyrant. A, okej, no. Tak, jest taki. No i Robisz okazuje core się, ability że i zdejmujesz szarże, no. możesz go robić nie mając charge tokena na Tak, sobie. To tak Nick Baton tak powiedział. Więc jeśli to sfakują i wpiszą to w fuck, no to wydaje mi się, że to może sprawić, że te bandy z małolatami mogą trochę zacząć to grywać. Z tego względu, Małolaci że... będą krzyczeć na grubego, zdejmować mu szarże. że to brzmi jak na przykład 2 ataki na 2 szarże dużym duchem na rundę. No, okej. No takie jakby było założenie tego od początku, tej kombinacji z dużym duchem. Teraz to jest trochę extra steps, żeby to osiągnąć. No, jest to coś do przetestowania. Why not? Więc no myślę, to jest takie idealne miejsce dla tego. Co mamy dalej? Dalej Mamy- mamy rzeczy dziwne.
Reckless Fury i Cataclysm. No to jest coś, czego ja chyba nie widziałem w ogóle. No właśnie, a to jest ciekawe. Może przyjrzyjmy się tym dekom i spróbujmy wymyśleć. Bo ja też tego nie widziałem i w sumie nawet chyba ani razu o tym nie myślałem. Na poważnie. No bo nie oszukujmy się, jesteś w stanie chyba zrobić deck, który będzie miał 6 dwójek? Zdecydowanie. Robisz Havoka, Wreckersów, Set Explosives, Arena Mortis. Arenę Mortis, Bloody Momentum, no i Masakrę, to masz nawet 5 dwójek i trójkę. No. Chyba że jesteś psychiczny i zrobisz Uneven Contest i będziesz miał 6 dwójek i trójkę. Ale nie sądzę. Tutaj Więc tak. hejty lecą tutaj na czacie na to połączenie. Brak leczenia, brak upgrade'ów, brak power card, brak fortituta. Dobra, my na razie to jesteśmy na obiektywach, więc proszę nas tu nie szkalować. Zastanawiamy się nad obiektywami. Nie no tak możesz zrobić, no. no z teorii, tak jak mówisz, no 5 dwójek i 1 trójka, no to jest kurde 13 z samych endphase'ów, no nie? Tak, i do tego dokładasz Best Foot Forward, Frenzied Rush, ale to znowuż, na kim to zagrasz? Nie wiem, Morgoka może? Sally Forth, Too Close for Comfort, okej. Perfect Cut, Overwhelming Force, ale to musiałbyś mieć kogoś, kto bije na 4 z bliska. No da się 6 surgery, myślę, wybrać, które mają jakiś tam sens. No dobra, a teraz przejdźmy do tego, co mówi Jarek, czyli do powerów. Co tu się dzieje w powerach? W powerach Blade Catcher byłby dobry, gdyby był legalny. No nie wiem, ja na przykład Tak. sobie wyobrażam na Mologu może coś takiego? Headlong Charge, Kinai. A, Ignorance też jest nielegalny. No tak. Bo Mologiem na przykład robisz solo Arenę Mortis na neutralu. Fortituda masz. Cooled Weapon masz. Conviction masz. No dobra, okej, jest to mega nieintuicyjne, ale jest tu nawet trochę plus ruchu z kataklizmu. Te pingi. No, tylko na czym to zagrać? No myślę, że byłby to deck bardzo trudny do grania. I myślę sobie, też się zastanawiam na ile, chociaż nie no, bo są Wreckersi, no Wreckersów i Spread Havoc to się powinno samo zrobić. Eksplozywy mogą być trudne w zestawieniu z Reckless Fury, więc to będzie się pewnie gryzło, żeby zrobić Set Explosives w połączeniu z resztą. A jakby coś miało ataki na range'u 2, to może? Bo wtedy możesz się w sumie wszarżowywać na treżury. Od biedy. Na dromie? Masz gości, którzy mają dużo HP. No, może na dromie, ale Jarek chyba na droma próbował, nie? Gata przynajmniej u nas gra, bo 2 tarcze, bo heal i największa ilość puszy w grze. No tak. No dobra, no ja nie mam, powiem ci szczerze, pomysłu. Myślę, że możemy spokojnie jakby do tej tier listy wracać co jakiś czas. Myślę, że możemy sobie zanotować, zrobić jakąś notatkę. Jakąś notatkę, żeby może spróbować to przetestować. Ale na dzień dzisiejszy myślę, że może to wrzucić na C z braku lepszego pomysłu. No, nie jest to najgorsza opcja do grania, no nie? No, ja widzę teoretycznie, że to mogłoby grać, ale w sumie nie bardzo mam pomysłu jak, więc to jest taka diagnoza. No dobra.
Więc dla tych, co nas słuchają i biorą na poważnie zlecane przez nas prace domowe, jest praca domowa, żeby przetestować ten deck na czymś i zobaczyć, czy jest w stanie to zagrać. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy... Krakata. Tak. I tutaj muszę tylko sobie potwierdzić, sprawdzić, czy ja tym nie wygrałem turnieju w Białymstoku. No, na pewno jakiś losowy człowiek wygrał tym w Las Vegas. Tym połączeniem. Tak, to jest połączenie, którym ja wygrałem w Białymstoku turniej. Dagokami. To ja na szkieletach to grał? A tak? Nie grał z Plunderem czegoś? Chyba, że nie mówimy o Nottingham. O, komentarz usunięty. Wszystko jest nagrane. No ja tym też przez ostatnie 2 tygodnie męczyłem się na Skinnerkinie, ale to mówię, męczyłem się bardziej z powodu bandy niż z powodu deku, bo zdradzę ci pewien sekret. Grałem wczoraj, nie wczoraj, w niedzielę. Grałem ligę wasalową. Grałem ligę wasalową i wyszedłem z takiego założenia, że zapomniałem o tym, że mam ligę o 20:30, ale coś mnie podkusiło, żeby wyjść z psami wcześniej i zdążyłem na tą ligę, pomimo tego, już o niej zapomniałem. Więc stwierdziłem, że to jest znak od losu i że w takim razie muszę zagrać z Cinchem. I powiem ci, że co Efilim wyprawia na tym deku, to jest niesamowite. Na tym połączeniu? Tak, jestem pod straszliwie dużym wrażeniem. Znaczy tak, zagrałem jedno best of 3, czyli 2 gry, no ale na gobliny, na Plundero Kata gobliny. I to wyglądało tak, że ja potrafiłem w jedną turę wyjebać 4 gobliny ze stołu. Pomiędzy Warscrollem pomiędzy ich Warscrollem a tym deckiem. I skoruje się wszystko poza Overwhelming Force'em, który był tam w tym deku, bo to był dokładnie ten sam deck, który wziąłem ze Skinnerkina, nie zauważywszy, że tej karty fizycznie nie da się zeskorować Efilimem, więc ją po prostu wyrzucałem, ale to nie miało żadnego znaczenia, bo i tak to się wygrywa. Więc tak, uważam, że w tym deku drzemie potencjał i jednak to, co żeśmy się bardzo mocno zastanawiali, jakim cudem top 2 na LVO to było to może niepotrzebnie się nad tym zastanawialiśmy, bo jeszcze nie jestem do końca w stanie wyjaśnić, dlaczego ten deck tak dobrze działa, to zestawienie, ale moim zdaniem ono jakby przede wszystkim działa dlatego, że praktycznie nie zależy od feature tokenów i praktycznie też nie zależy od tego, jak dobrze ci kostki idą w atakach. Bo prawda. tam co prawda potrzebujesz w jednym momencie żeby były 3 ranne figurki na stole, ale to tak naprawdę można zrobić pingami, a jak masz bandę, która pinguje z Warscrolla, to w ogóle. I jakby dzięki temu ten deck jest mega stabilny. Bardzo ciężko jest zrobić tak, żeby ci wydymało coś. W sensie kostki, no wiadomo, jak ci tam wyjdą tam 4 surge na spodzie deku, no to tego się nie przeskoczy żadnym deckiem. Ale tak poza tym tu jest mega, jakby mam wrażenie, mały potencjał na to, żeby to się zacięło. No i ja jedno mam tylko zastrzeżenie do tego deku, bo to ze wszystkich deków, jak ja do tej pory grałem w drugiej edycji, to był deck, który wymagał ode mnie największego skupienia. Tak. Bo w tym deku nie ma pomyłek. Tak jest. Trzeba się pozycjonować jak dzika świnia i trzeba pamiętać, co się ma za karty, ile jeszcze może wyjść. Tak, no to jest prawda. Tylko ja znowu podtrzymuję, Adamie, że jeżeli gram na Droma na przykład, albo na jaszczurki jest gorzej, bo jaszczurki mają tego węża, który jest nic nie warty i jego można po prostu użyć po to, żeby zablokował
po to, żeby zablokował Stay Close'a albo Alone in the Darka i jakby trudno, bo nie kosztuje to aktywacji ani tak naprawdę jakby figurki cennej, ale jak grasz na coś innego, to no to jeżeli gość mi stanie Heraxem albo Dromem albo Gorhulkiem gdzieś z boku na Edgehexie po to, żeby mi zablokować 2 glory, no to ja się cieszę, nie? Dokładnie. A znowuż jak chcą mi stać na treżurach, no to mi wtedy na pewno nie zablokują z tej Close'a, no bo nie ma treżurów na Edgehexach. No i wtedy jak stoją na treżurach, no to już wtedy Alone in the Darkiem też ja mogę zarządzać, no bo jak nie mam go na ręku, to podejdę i go uderzę z dynki, a jak mam go na ręku, no to przez jedną turę się, wiesz, jakby przemęczę z niepodbieganiem do typa na treżurach, chociaż tutaj też moim zdaniem trzeba po prostu dobrać sobie bandę z range'owymi atakami, bo wtedy możesz i typa zrzucać z treżurów i jednocześnie do niego nie podchodzić. Czy wiesz, tu jest taka zaleta grania tym deckiem na Holda albo na jakiegoś Delva czy coś, że masz upgrade'y, które mówią, co ja gadam upgrade'y, power karty, które mówią, że pingnij albo pushnij. Tak. Więc jak ktoś gra Holda i dajesz mu do wyboru albo cię zepchnę z objaja, albo dostaniesz za 1, no to ty grając z czymś takim, to tylko się cieszysz, no nie? Tak jest. Co by się nie działo, jesteś uchachany tak naprawdę, no. No. Więc, no nie wiem, B to jest co najmniej dla mnie. No ja myślę, że albo top B, albo gdzieś tam przy A, ale myślę, że na spodzie A, jeżeli byśmy to dali na A, tak mi się wydaje, bo jest trudny do grania i jest bardzo taki, no jest bardzo zależny od bandy, bardzo, bo tam trochę w sumie nie ma co robić, jak się trochę nie ma co robić, jak nie potrafisz komuś, nie wiem, dopingować w kluczowym momencie z Warscrolla, albo wiesz, coś takiego zrobić, nie? Mhm. Tylko pytanie, czy to jest, bo jeśli ten deck jest między A i B, to czy jest lepszy niż Hold Agro, albo czy jest porównywalny do Agro? Moim zdaniem jest lepszy niż Blazing Ember, bo jest stabilniejszy, bo mniej zależy od kostek i od tego, wiesz, od kostek i od feature'ów. To może nawet tak. Że jest trochę lepszy niż podwójne agro. Czy aż tak to No nie? tego to nie wiem. Hmm. Tego to nie wiem. Wydaje mi się, że, no mówię, wydaje mi się, że jest pewnie wydaje mi się, że pewnie jest stabilniejszy, ale no nie wiem, muszę tym więcej pograć i wtedy do tego wrócimy. Do tego zagadnienia. Dobrze. Także na następny raz albo będziemy aktualizować to, albo tworzyć od nowa. Zobaczymy jeszcze też. Tak jest. Ale lećmy dalej w takim razie. Chyba że chcesz coś dodać i No nie, właśnie przesuniemy to stąd. chciałem dodać tylko, że następny szybki temat, możesz rzucać na D i jedziemy dalej. Nie no, też mi tak się wydaje, no. Znaczy, bo ja tu nie widzę nic, co by się kombowało, w sensie te deki nie mają ze sobą nic wspólnego moim zdaniem. Ja Nie, za grałem na bardzo. to wczoraj z Przemusem. Przemek ten grał na Goblinach i graliśmy Mirrora i ja grałem Goblinami Holda Delva. No to założenie było takie, że on nie będzie pingował chyba i mnie temperował tym, ale ja przeważnie wybierałem, że chcę, żeby mnie pusznął. No i wybierałem tylko pinga, gdy no już ostatecznie musiałem, no i to przez to psuło mu skorowania. No i też No tak. ten
Edge of the Knife ma no ten w którym nie mogą sąsiadować ranni ze sobą i w Rack and Ruin ma, że ludziki nie mogą ze sobą sąsiadować, więc sąsiadując z 2 rannymi wyłączasz 2 obiektywy za 2. No tak. Więc No z drugiej strony pracując na jeden z nich skorujesz obydwa teoretycznie, więc można na to patrzeć z obydwu stron, nie? no ale łatwiej się to kontruje niż nie kontruje, no nie? No tak. To Więc prawda. myślę, że takie D solidne i to jeszcze Boże, na samym strasznie. dole. Strasznie się tutaj ten Edge of the Knife jakoś... No dobra, zobaczymy, może się odkuje. Może jeszcze po prostu nikt nie wymyślił kombinacji na to, żeby tym wygrywać. No ale zobaczymy. Może. Mamy dalej. Coś, czego też mi się wydaje, że nie widziałem. Reckless No, chyba Fury nie. i Hold. Wydaje mi się, że ciężko, no bo jak musisz szarżować, no to ciężko ci będzie jednocześnie stać na treżurach, bo to już jakby samo z siebie będzie ciężkie, tak po prostu, a im dalej w las, tym kurwa więcej drzew, no bo jak już się ustawisz na treżurach i potem musisz znowu zaszarżować, to musisz co, szarżować z treżura na treżur? Nie, to już jest po prostu... To jest za dużo pracy na payoff, który będziesz miał w każdej innej kombinacji lepszy moim zdaniem. To już nawet 2 Alone in the Darki lepsze są niż to chyba. Chyba tak, no. Tutaj się za dużo rzeczy kłóci ze sobą. Tak jest. Lecimy dalej. W takim razie nie przedłużamy tego Tak znęcania jest. się nad tą kombinacją. Hold Kata. No, ja to grałem. Ja to grałem na Kagrze i mi się podobało, ale nie wiem, czy bardziej mi się podobał ten deck, czy bardziej mi się podobała Kagra po prostu. Natomiast nie, no ja uważam, że to się spina. Tak samo jak Blazing się spina z kata, tak samo Emberstone się spina z kata, tylko z drugą częścią kata. W sensie spina się z tymi wszystkimi defensywnymi rzeczami, które tam są. No a poza tym jednocześnie masz do tego, wiesz, jednocześnie masz Wreckersów, masz Set Explosives, masz Havoka, czyli jakby ten zestaw, ten sam zestaw, co skorujesz w kombinacji z agro, a w zasadzie to nawet lepszy zestaw, no bo eksplozywy robisz, nie? Tak. Więc myślę, że A można przyłożyć do tego. No ja też grałem dzisiaj na Gabriela, on grał Iltali tą kombinacją. No to pierwszą ze mną wygrał, a w drugiej musiałem się przemęczyć i wygrałem o 1. Więc skorował tym jako opętany. Tak, no to jest bardzo dobre. Eee, Myślę, że możesz to postawić obok tego Blazinga z Katą, to jakby... Kata po prostu się dobrze uzupełnia i z Blazingiem, i z Emberem. Myślę, że to nawet chyba jest lepsze niż Blazing, z tego względu, że No nie mi się musisz też bardzo, rzucać. mi się też bardziej podoba, znaczy no musisz rzucać defensa powiedzmy. No, Ale tak, no trochę łatwiej jest w tej edycji rzucić defensa na 3 shieldach niż trafić kogoś atakiem na 2 młotkach. dokładnie. Więc myślę, że no tu jest chyba dobre miejsce na to. Tak, no. No i mamy to, na co wszyscy chyba czekali. No nie, jeszcze chwila. Wszyscy czekają na jeszcze kilka tych. Na ostatnią kombinację z kataklizmem. Może wsadźmy już na to S i niech poza kolejnością ten, kto przyszedł tylko po to, to już wiesz. Nie no, jakby ja mam problem z Emberem Plunderem, bo no teoretycznie ma to szansę skorować jak pojebane, pod warunkiem, że podobierasz wszystko w dobrej kolejności i się zmurzysz. I że masz jeszcze dodatkowo odpowiednią bandę do tego. Bo to nie jest moim zdaniem uniwersalna kombinacja i nie jest przypadkiem, że poza Michałem to nie znam jakoś za specjalnie wiele osób, które coś tym pograły. Więc ja bym to w ogóle rozważał na taki top B. Top B mówisz nawet. Ciekawe.
No masz tutaj 2 trójki, które jesteś w stanie robić. Mm, Tak, no można przygridować na tym deku, to prawda. tak naprawdę też nie musisz składać deku w taki sposób, żeby tam były wykluczające się rzeczy ze sobą. No ja na przykład gram tym połączeniem bez endphase'ów, które wymagają od ciebie zdelwowania, poza tym endphase'em, który każe ci zdelwować nieparzystego. Więc zawsze jestem w stanie sobie skontrolować w taki sposób to, żeby mieć, żeby stać na treżurach. Wiesz co, ale wydaje mi się, że to jest też mega trudne, znaczy mega pewnie nie, ale trudne właśnie to, o czym Mateo pisze, że chcesz holdować te treżury, a jednocześnie musisz w trakcie rundy flipować, więc się stagerujesz stojąc na tych treżurach, co trochę utrudnia. No i też w ogóle ja mam jeszcze jedną zajawkę, jak tu jest z powerami, bo trochę się na obiektywach teraz zawiesiliśmy, a czy na przykład nie jest tak, że tu... Nie, to chyba nawet siłka jest w tym zestawieniu, nie? Bo chyba siłka jest w Emberstone'ie. Jest Glory Seeker. Jest. W sumie tu jest i jedna siłka i druga, bo masz i Glory Seekera i Strengtha. No okej, no to ma sens. I masz też Healing Potiona. Okej, jest to dobre. No ja jak tym grałem, to miałem 18 glory z deku. No to wydaje mi się, że nie jest źle. Tak, Kagra tak, jest pod to. Myślę, że Majari też może tym pograć. No tak poniżej 16 się nie schodzi. Mateo, odpowiadając na pytanie, ile się robi z tego glory. No wczoraj na przykład grałem tym z goblinami, no to grając tego Mirrora, o którym mówiłem, na Edge'a kontra Edge'a z Wrakersem, co ja gadam, z Wraken Ruin, kontra to moje na goblinach, no to tam zrobiłem z 24 glory w jednej grze. No są tutaj rzeczy na leczenie sobie Mologa, dodawanie sobie życia, dodajesz sobie gardę dla swoich gości. No tak, w której tu też masz 2 karty na garda, nie? No bo masz... No. Masz rerolla defensa, masz plusa do defensa, masz plus kostkę do ataku i great No speeda. dobra. Okej, jestem przekonany. Więc no, wydaje mi się, że takie 3A? Chyba A, co? No, przekonałeś mnie. Jest tutaj co skorować i są narzędzia do tego, żeby to skorować, więc... No ja gram Mateo bez slow advance'a. Ale chyba bym go zrobił tutaj. Dwa minusy. No dobra, lecimy dalej. Lećmy. Hold Edge. Myślę, że to... To się teoretycznie spina, ale Mówisz? nie wiem w praktyce jak. No tak, no bo w Chcesz holdować Emberstone'ie... i być na enemy territory. Tak, czyli tak zwane te inwajdujące coś tam, tak jak grali, to generalnie rzecz biorąc to zestawienie ci robi to, co Daring Delvers chciał robić. Ale nie no, mówiąc zupełnie poważnie, obiektywy są spójne wewnętrznie, bo w Emberstone'ie też masz trochę tych obiektywów odstania u przeciwnika na feature'ach, nie? Tylko
No tylko problem polega na tym, że musisz mieć bandę trochę tak jak Jarek mówi, Szkiele, Brajarka. Musisz mieć taką bandę, która będzie w stanie dobiec do przeciwnika na te feature'y i tam na nich ustać. I jednocześnie być zatemperowana. I to już jest... Dużo rzeczy i musi to, być. I to nie jest łatwe. Znaczy myślę sobie, że Brajarka przynajmniej na papierze powinna mieć dobry podjazd do tego zestawienia, no ale skoro Jarek mówi, że mu nie wyszło w praktyce, pytanie ile było prób, nie? No bo być może to jest taki case jak ja, podniecam się filmem tutaj, bo wygrałem jedną grę, może Jarek też jedną przegrał i po prostu stwierdził, że nie warto, a może właśnie nie tak. Ale wydaje mi się, że te obiektywy są spójne, tylko wymagają... te obiektywy są spójne, no i te power decki są spoko, no bo ten od Emberstone'a będzie ci pomagał przy tym holdzie, a ten temperowy jest tak naprawdę dosyć uniwersalny, no bo wiesz, no pociągnij 3 karty za to, że ci zabili fightera, no to będzie dobre w każdej bandzie, nie? No tak. Nie wiem, oni tam chyba, odśwież mi pamięć, tam jest jakaś siłka, no tam na pewno jest ten support wieczny. Jest siłka dla ale czy jest zatemperowanego gościa. siłka dla zatemperowanego, powiadasz? Tak mi się wydaje. Brzmi jak coś, o czym nie słyszałem. Jest Fortitude na pewno, no ale w sumie w Emberstone też jest. Zresztą, no właśnie, nie ma to znaczenia, bo w Emberstone jest siłka, więc jakby nie ma się sensu doktoryzować z tego. Siłka będzie, Fortitude będzie, no będzie to, mówię, będzie to bardziej deck na Emberstone'a niż na Edge'a. No z tego Edge'a, no to po prostu myślę, że będziesz w stanie wypchać. No ale w sumie teraz jak o tym myślę, no to myślę, że na pewno ten Plunder będzie lepszym dodatkiem do Embera, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, niż to. No Jarek dobrą uwagę mówi. Fortitude wyłącza ci zatemperowanego gościa. Nie, no to wiesz, no to Fortitude kładziesz nie zatemperowanego gościa, tylko kładziesz na tam szefową, żeby nie zginęła jak szmata. Albo szefa. Osobę szyfującą. Tak, osobę szefującą. I tu Radek się pyta na czacie, co pod Morgoka lub Aron Soulsów polecamy, chyba. Blaze'a z katą. Bym Czyli polecił. tutaj z Atieru. Tak. No albo El Clasico, czyli Blazinga z Recklessem, tylko Też z Blazinga z Atieru. Recklessem. Tak jest, Blazinga z Recklessem trzeba uważać, no bo Blazinga z Recklessem trzeba uważać, no bo przy budowaniu deków w szczególności, no bo tam są 4 zbanowane karty, no. Tak. I tu Mateo pisze, że Supremka idzie w śmietnik przy tym naszym zestawieniu, które omawiamy, czyli w Embers, Westech, co ja gadam, Sentinelu i w Edge'u. Ale z drugiej strony stawiasz szefa, a nie stawiasz szefa, bo szef też jest za 1 glory. Tak jest. No to faktycznie. No to dobra. No to przekonaliście mnie na pewno do C, ale nie wiem, czy chcę aż D dać. Wydaje mi się, że to może być najlepsze. Wydaje mi się, że to może być najlepsze combo z Edge'em, więc. Więc żeby nie dać Edge'owi samego D, tutaj bym dał C. Bo teoretycznie się to spina pod warunkiem, że uda się wynaleźć bandę, która będzie do tego dobra. Tak jest. Weźcie może spróbujcie to na Kainanie zagrać. Czy jest tu pastor? Czy jest na sali jakiś pastor? Zagrajcie to na Kainanie. Ej, w sumie Kainan jest za 2? Będzie Supremkę robił Kainanem. Kainan sam z siebie chyba w ogóle jest za 3. Tak? Nie. O? A nie, Chyba masz tak. rację, bo tam nie ma 7 gości, masz rację. Tak jest. Jest 6 gości, z czego jeden jest za 0, więc Kainan jest za 3. No to Więc może. Macie Kainan stoi na jednym featureze, treżurze, na drugim stoi Nochem i skorują Supremkę i wszyscy się cieszą. Dokładnie. To jest plan.
jest plan dla pastora na najbliższe na impy, niech przyjedzie z tym. No dobra, lecimy dalej. Tak, no. Wraken Ruin i Holda. No, jakoś tego nie widzę. Tu przede wszystkim problem jest taki, że jak chcesz trzymać treżury, no to oczywiście stay close sobie nie zablokujesz. No ale jakbyś miał wybrać, czy wbiec na objective i zrobić supremkę, czy stać w dupie i skorować Alone in the Dark, to co byś wybrał? Ja bym wybrał inny deck wtedy po prostu. Chyba bym skorzystał z twojej rady i też bym chyba wybrał inny deck. Chyba, że... Znaczy no, nie wiem, chyba że aktywny czat coś nam tu podpowie, no bo to w sumie też nie jest tak, że to jest jakby, że na tym jest koniec, środek i początek analizy, ale... Znaczy wiesz... Ale tak, no te gry, znaczy obydwa te deki chcą, żebyś się pozycjonował, tylko w inny sposób, nie? No bo jeden chce, żebyś stał gdzieś tam z dala od akcji, a drugi chce, żebyś trzymał treżury, które ci jeszcze przeciwnik poustawia na środku boarda, nie? Znaczy to brzmi trochę jakby to był połączenie dla bandy, która ma 4 fighterów? Żebyś nie miał za gęsto na stole? No. Ale... Czy są dobre 4-fighterowe bandy? No, Kagra i Dagok. No to już masz na No Dagoka. w sumie masz rację, no. Kagra też całkiem niezła. Bo... Tak. No to są też dwie bandy, którymi dobierasz karty jak chory człowiek. Tak. Bo jedną masz z Holda i jedną masz ze Zwoja. Tak. Więc dobierasz tych pingów, ile tylko dusza zapragnie. Jarek Tak. pisze, że jeszcze Dread Paganie. A no tak, bo oni dobierają za to, że ich boli kolano. Więc... Kurde, może to nie jest takie złe? No, może wrzuć na B. Niech się cieszą wszyscy. Tutaj ten Hold BA jest taki smutny. Samotny. W B. Tak, no. Myślę, że można im to dorzucić i myślę, że jest to kombinacja, którą przynajmniej warto byłoby przetestować pewnie. Pewnie nie Tak. na każdej bandzie i pewnie trzeba się będzie zastanowić nad tym, czy w ogóle brać ten Alone in the Dark, czy go nie olać. No ale z drugiej strony nie brałbyś 2 glory takiego? Znaczy wiesz, to jest... Przeciwnik do ciebie przychodzi, żeby cię zbijać z treżura. Grasz jakąś bandą, która ma całkiem niezłą obronę, więc po prostu wali w ciebie i nie trafia, więc przychodzi do ciebie, żeby stać i żebyś go bił. Więc naturalnie go tam z pingów i z bicia zabijasz. I już wtedy stajesz się samotny w ciemności, no. Tak, no. Ale to takie, no, Wtedy też czysto w sumie- teoretyczne to jest, no. Wtedy też w sumie masz taką zaletę, że te wszystkie karty, na których on wybiera, żebyś go nie spingował, tylko zrobił mu coś innego, nabierają dodatkowego value, nie? No bo jak on powie, nie pinguj mnie, tylko mnie popchnij, no to go akurat popychasz tak, żebyś zrobił i Supremkę, i Alona, nie? I wtedy jest mu smutno bardzo. No, myślę, że takie B, środek stawki. No myślę, że można to zagrać, można spróbować to zagrać. Nie wygrasz z każdym, ale też myślę, że jest też szansa na wygrywanie. No dobrze. Yy, Mów mi zatem. lecimy dalej. Reckless Fury i Delwowanko. No to tu jest ten sam case chyba co z Holdem, co? Trochę. Chcesz być na tokenach, ale musisz szarżować. Tak. Czy tu jest... Tak, no tu jest tak samo źle. A co gorsza, jeszcze w dodatku robiąc to, stagerujesz się i twój agroplan nagle zaczyna wyglądać słabo, bo przeciwnik cię zabija łatwiej. Więc jest jeszcze, myślę, że to jest w ogóle jeszcze gorsze połączenie, takie z punktu widzenia idei. No natomiast oczywiście, no powiedzmy, że te obiektywy w Planderze są trochę łatwiejsze niż te obiektywy w Emberze.
więc teoretycznie powinno być ci łatwiej trochę glory zeskorować. No Mhm. tylko jakby z tego, jakby lepiej jest, myślę, że to jest najgorsze możliwe połączenie z Plunderem, o. Najgorsze możliwe połączenie z Plunderem. Tak mi się No, wydaje. zobaczymy, bo tutaj zobacz następne co jest. Nie, o Jezu, biedny ten Edge of the Night jest strasznie. Także Dobra, mam no. nadzieję, że to jest pokłosie tego, że to jest najnowszy deck i jeszcze nie nauczyliśmy się nim grać, bo na razie to wygląda naprawdę smutno z punktu widzenia GW. Poczekaj, sprawdź może czy przelew nie przyszedł. Bo jak przyszedł przelew, to musimy Czekaj, najnowszy patrzę deck na telefonie. to musimy wtedy ten najnowszy deczek wyjebać na sam szczyt, ale nie, no jak nie przyszedł przelew, to nie. Mm. Tak. I myślę sobie, że jest to jednak prawda, że to w ogóle nie wiem, czy to nie będzie najlepsze połączenie z Edge'em, ten Plunder. Bo co? No bo jakby Stripa, czyli trójkę pledge'ową, jakby piledge'ową łatwiej jest wymusić niż Supremkę na takich bandach, które by chciały mieć Edge'a of the Knife'a. I zresztą w ogóle łatwiej jest zeskorować wszystko to, co chcą skorować edge'owo-knife'owe bandy, no bo nie musisz wystać do końca rundy, nie? Tylko To tak. biegniesz, zrobisz delwa, a potem jak cię nawet zabiją, to trudno, a jeszcze te 3 karty pociągniesz, bo dziwnym przypadkiem zabił ci stemperowanego typa. Więc moim zdaniem to jest akurat najlepsze połączenie z Edge'em przynajmniej, nie? Kurde, ten Plunder. Ciężko się doszukać, żeby Plunder był niżej niż B, nie licząc tego połączenia, w którym musisz robić coś innego niż stać na tokenach. Tak, no. Wydaje mi się, że B to lekką ręką tutaj wejdzie. I to może być Czy szczyt możliwości Tutaj Edge'a. czaty nam piszą, że na Wasalu tutaj Adam 3-0 ma tym połączeniem na gulach. No to super. Więc pytanie, czy to nie jest nawet aż A? No nie wiem, musiałbym to zobaczyć. No wciąż mi się wydaje, że co tu się wydarzyło teraz? Czy ja przez przypadek zamieniłem miejscami to? Chyba tak. Tak, chyba coś ci uciekło. Nie, coś tu się wydarzyło złego. Nie, bo to jest Plunder z tym. Tu To masz już ten było. Embera z Plunderem, to chyba to żeśmy dali tam na A. Teraz jest dobrze. Tak. I teraz tego Edge'a z Plunderem, no nie wiem, no ja bym go chyba dał na top B, po prostu z tego, znaczy w ogóle na B. Po prostu, no mówię, no nowy deck dostaje po dupie, bo wymaga większej ilości testów, ale myślę, że na B zasługuje z tego, co tu chłopaki piszą. No nawet bilans 7-1. No ale to Rozumiem, że w pytanie, czy, boardach. pytanie, czy to nie jest wina kierowcy, że tak dobrze idzie, czy każdy by No kręcił właśnie, takie wyniki, nie? ja myślę, że tu może być Cheremis difference, to po pierwsze, a po drugie może być też tak, że to jest bardzo wyspecjalizowany deczek, nie? Znaczy no jakby siłą rzeczy, no ten Edge of the Knife zawsze będzie wyspecjalizowany i myślę, że pewnie ciężko byłoby ci znaleźć inną, no chociaż myślę, że na Zarbagu też byś pewnie to zagrał, no. Myślę, że na Lunkorcie może też byś to zagrał. Tylko no nie wiem po co? Nie no, zostawmy to w B. Na Kainanie nie pograsz, bo za wolno chodzą. Jakby to jest w ogóle największy problem tego Edge of the Knife'a, że on tak bardzo chce tych temperów wypychać na terytorium przeciwnika, bo w ogóle super byłby to deck dla Kainana, gdyby właśnie nie to, że oni mają podworuchu. No, więc myślę, że tak można to na razie zostawić, no wiadomo, potem będziemy aktualizować, jak się okaże, że bredzimy. No i co my tu mamy dalej? No tu mamy dalej deck, który wygrywa wszystkie turnieje od początku roku w Polsce, więc chyba należy mu się AS. To też Kurczę. pytanie, no bo
mówcie do mnie, co myślicie o innych bandach, nie? No bo teraz wiemy, że jakby Zarbak zamiata house tym deckiem. Pytanie, czy on też jest tak samo dobry na innych bandach, nie? Jeśli dobrze mi się wydaje, to na Nurglach można tym grać. Całkiem nieźle. Pytanie, czy Kagrą też byś nie cisnął tym? Znaczy Kagrą to nie. Moim zdaniem Kagra, mechanika bandy Kagry No tak. psuje ci Masz Plandera, rację. bo sobie sam oddesakrowujesz tokeny. No ale Gule, Tak, no pewnie Gule też. Dojarka pewnie też. te Gule, które miały 15 objaków, to nie jest to połączenie? A ja nie wiem, no właśnie, jakie to był deck, co wygrał? Co wygrał Nottinghama, to co tam były za deki? Już tak dawno był odcinek. No właśnie, to było to i to był Pillage and Plunder i Cataclysm. Pierwsze miejsce. No, czyli to wszystko zgarnia ładniutko. No i na 15 obiektywów gościu zagrał, no kurde. No i tu mówię, bo tu wszystkie surge ci się zgrywają w spójny temat. Tu wszystkie endphase'y możesz mieć też za 2 do 3, tak? No bo masz same dwójki, tak? No bo robisz tak. Havoka, Wreckersów, set explosives, albo nawet 2 z tych 3, nie musisz brać wszystkich 3. I masz Thorn Landscape'a, Desolate Homeland akurat jest za 1, no ale to możesz go nie brać. Stripa. Znaczy, możesz brać, no nie przeszkodzi ci, jak zeskorujesz 90 phase'ów, no nie? Tak, no nie przeszkodzi. Ale chodzi mi o to, że możesz teoretycznie zrobić same dwójki, nie? Jeśli się uprzesz i będzie Tak. to miało nawet jakiś sens. Bo zrobisz Broken Prospect, Thorn Landscape, tamte 3 i 3. A potem jedynki to dokładasz takie, które są za darmo, no bo tutaj też są za darmo jedynki, tak naprawdę. Więc tak, no skorowanie mega silne i mega stabilne i powery, które ci pomagają w tym skorowaniu i robią to bardzo dobrze, bo masz tu i defense, i trochę no masz problem z tym, że nie masz damage'a żadnego, nie? Dodatkowego. No ale zamiast dodatkowego damage'a masz Desperate Rage'a, więc jakby w sumie why not? No i masz pingi, no tutaj masz Trapped Cash'a, Total Collapse, Tak. Thunder Delilma, zaimprowizowany atak. Tak. Mega opcja. No, nie Wszystko ma rzeczy, się których zgadza. tych deck nie ma tak naprawdę. A jak z celnością? No to już chyba zależy od bandy, z tego co No widzę. tak, ale sam Dobra. deck chyba nie ma, nie? Więc Znaczy, no ale dobra, masz ten celność Barrowing jest... Strike. No tak, no ale to 3 miecze, to bez przesady, nie? No. Ale generalnie rzecz biorąc, celność tak. jest niepotrzebna do tego, żeby skorować. No, nie chcesz atakować, no nie? Po co masz dawać przeciwnikowi zrobienie kontrszarży? Tak. Więc tutaj mamy, myślę, że zdecydowanego winera na chwilę obecną. No dobra, a ja mam jeszcze teraz tak z innej beczki. No. Czy uważasz, że powinno się coś zrobić, żeby ten deck nie był w S-tierze? Tak. Tylko w ogóle zastanawiam się nad tym co. No i teraz pytanie, czy będą szli w rozbudowywanie Fara? Bo moim zdaniem mogliby, tylko zrobić to mądrzej. Czyli zamiast tych wszystkich Forsakenów zrobić restrykty i po prostu napisać, że można mieć max 2 albo nawet max 1 w deku. I wtedy można sobie modulować restrykcjami, tak jak to było robione w starym czempie. I tutaj ja widzę, że Havok wlatuje na restra od razu. Spread Tak jest. nawet. I myślę, że Wreckersi też. I to w zasadzie chyba załatwiłoby temat. Ale to widzisz, to teraz, żeby to miało sens,
To musiałoby To trzeba też być coś restricted w każdym deku, w każdym no nie? deku. No tak, to prawda. Ale tak po 2 restricty na deck myślę, że w każdym dałoby radę się coś znaleźć, ale czy to by nie sprawiło, że na przykład takie Edge of the Knife jakby dostało restricta na swój jedyny dobry objective, to czy by ktokolwiek grał tym, nie? Stop, inaczej. Myślisz, że naprawdę w każdym musiałoby być? To przecież to nie o to chodzi, żeby A nie, w każdemu sumie było masz rację, porówno, no. tylko właśnie deki, które są wyraźnie lepsze, czyli Kata, Plunder i Reckless. Te 3 tak naprawdę niech dostaną po 2 albo po 3 restrykty i nagle się wszystko zmienia, nie? Mhm. Z drugiej strony, tak jak nam tu czaty piszą, Havoka wystarczyłoby zmienić tekst. Tam kiedyś Zasadniczo Mateo tak. na Discordzie pisał, że żeby skorowało się albo może to Trojan pisał? Nie jestem pewien. Żeby ze spread Havoka skorować tyle, ile masz Cataclysm Value -1. Tak, i wtedy mógłbyś nawet w trzeciej rundzie za trójkę to kopsnąć. Tak. No ale jak już wyciśniesz tych 15 tam tych pipów, to chyba ci się należy, taką mam koncepcję. Też mi tak się wydaje, bo w tej chwili no za wyciśnięcie tego maksa tam, no to masz z tego nic. No tak, poza tymi memicznymi 4 shieldami na kagrze, ale tak. Nie, no tak, errata na Havok to jest druga rzecz, którą mogliby puścić. No i co? I wtedy też trochę bardziej byłoby, rekersi byliby mniej za darmo, bo jednak trochę zależałoby ci na tym, żeby podwyższyć to kata do 3. Dokładnie. Albo nawet 4. I wtedy rekersi by, tak, no wtedy rekersi sami by się przycięli. Mhm. No i pytanie, czy to właśnie collateral damage to jest trzeci jakby kandydat. A czy wiesz co, do to jest coś, co strzeżenia. jeśli nie grasz hordą, no to ci się blokuje na ręku czasami. Okej, masz rację. W sumie racja, ja nawet jak grałem Kagrą, to nawet tego nie wziąłem. Na tym No właśnie. Emberstone z kataklizmem. No jedyne co, to liczysz na to, że jak przegrywasz, to cię to podciągnie trochę do góry, nie? Tak, no masz rację. Nie, więc jakby, no moim zdaniem mogliby pobawić się znowu w Fara w sposób taki bardziej poważny, ale nie wiem, czy oni mają na to ochotę, a ponieważ chyba nie mają ochoty, to nie wiem, czy zrobią to dobrze, jeśli ich zmusimy do tego. No właśnie, i są takie bandy jak Nurgle, w których liczysz na to, że zginie ci fighter i nigdy ci nie ginie. No dobra. Dobra, No to no. co? Następne, kolejne. Wrack and Ruin i Delwowanko. Pillage and Plunder. No, Pillage and To też- Plunder ciągnie wszystko do góry, no Do nie? góry, no. Tak. No i w sumie ten Wrack and Ruin się z nim tak bardzo nie kłóci. No bo tu od biedy to nawet nie musisz na tych treżurach stać na koniec rundy. Tylko Tak. możesz coś tam flipnąć i potem nawet się samemu odpuszczać. Jak masz czym. Nie pamiętam, czy w tych kartach sidestepa nie ma na pewno, ale w Wrack and Ruin są pusze, masz nawet ten upgrade, który pozwala ci się pusznąć na koniec Czy każdej wiesz, no nawet jak grasz jakimś grubszym fighterem, który nie ginie na strzała, no to flipniesz, dostaniesz stagera, przeciwnik cię walnie i cię drive backnie, bo zapomni, żeby cię nie drive backować. I już jesteś zadowolony, bo nie stoicie koło siebie. Tak jest. I myślę, że tu spokojnie, no myślę, że spokojnie to combo osiąga ten sam poziom co z Emberem. No bo nie widzę powodu, dlaczego miałoby być gorsze od Embera. Mhm. No powiedzmy, że w Emberze są trochę lepsze powery, nie? No bo Fortitude, Strength, Agile, no tego wszystkiego nie ma w Plunderze, nie? Plunder Tak. stoi obiektywami raczej, a znowuż we wraku te powery też nie są jakieś super. Znaczy przynajmniej upgrade'y. Więc pytanie, czy pod tym względem nie są trochę gorszy, więc być może top C zamiast bottom B? To jest taka koncepcja, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że power deck rzeczywiście może trochę jest słabszy. Myślę, że możemy tak zaryzykować. Ale jeśli chodzi o skorowanie, to jest przynajmniej porównywalne z Emberstone'em. Też mi tak się wydaje.
No, Wrack and Ruin sprzyja temu, że pingujesz, to może coś zabijesz i nie będzie przeciwników holdujących obiektywy, no nie? Tak. Mm. I No też tu... wiesz, zawsze możesz sobie spuszować z karty kogoś pod stripa, nie? No tak. No bo jednak mimo wszystko mają. De facto możemy się śmiać, ale jednak no, Ej, w mają. sumie masz rację. Mają, wiesz, mają nieograniczony zasięgowo, ani w ogóle nieograniczony żadnym pozycjonowaniem dystrakcję w tym deku. No, Co prawda Jest przeciwnik to musi nie- dać ci wybrać, że się zdystraktuje, no ale jak się nie zdystraktuje, to dostanie plombę w ryj. Więc w sumie no, jest to jakaś dźwignia przetargowa. Więc może nawet tu? No nie wiem. no nie obraża mnie to, żeby to tam wsadzić. No, niech tak będzie, myślę. Byłbym w stanie zaakceptować obie wersje. No i co mamy dalej? Dalej mamy w ogóle jakiś koszmar. Kurczę, wiesz co, powoli zastanawiam się, czy to nie jest problem, czy to nie jest Edge of the Night zły, tylko to Reckless Fury jest chyba takie, które blokuje ci najwięcej możliwości połączenia się z czymś. No, znaczy one obydwa są takie. One obydwa są bardzo specyficzne i teraz zobaczmy, no ta ich specyfika moim zdaniem w żaden sposób się nie kombi. Mhm. Znaczy, no liczysz na to, że no musisz na Reckless Fury musisz zagrać elitą, a na Edge of the Knife liczysz na to, że twoja elita dostanie po 2 damage'u i jakoś przeżyje do końca rundy. No. Znaczy. O Boże, za każdym razem będę powtarzał, że ta karta z tymi supportami, ale no nie. Nie bierze się deku dla jednej karty, no nie. Więc ja myślę, że zastanawiam się tylko, czy to jest najgorsze połączenie z tych trzech, czy najlepsze. Chyba najgorsze. Nie, dobra, nie jest najgorsze. Bo tu możesz szarżować po prostu na enemy territory, co? No tak, i będziesz skorował. I pod warunkiem, że twój przeciwnik nie trafi żadnych ataków, to skorujesz w sumie cały endphase. Mhm. Bo skorujesz. Jeszcze też w sumie, tak jak pisze Wicurencu, temperowanie z ploja lub z upgrade'a, tam jeszcze w sumie kluczowe jest to. Kluczowa jest odpowiedź na pytanie, jak w końcu działa ta karta, co temperuje ci typa z plojki. Czy ona działa do końca rundy, czy na zawsze. Jeśli działa na zawsze, to jest to trochę lepsze. Do takiego układu, że elitą chcesz robić rzeczy, nie? Właśnie, tak jak Jarek pisze, że fajna karta z supportami, jak ci jeden fighter zostaje, żeby... No tak, no niestety, no. I ostatnie połączenie dwóch deków, które wyszły w tym samym czasie, czyli Wrack and Ruin i Reckless Fury. Znaczy, no one sobie aktywnie nie przeszkadzają przynajmniej. No pytanie, czy sobie jakoś bardzo pomagają, no. No jesteś w stanie pingnąć kogoś, żeby był ci na hita, a jeśli nawet nie pingnąć, no to pusznąć tam, gdzie żeby był, żeby ci się szarża lepiej udała, no nie? Tak. No i masz te pingi na upgrade'ach, masz jakąś trochę mobilności na upgrade'ach, więc teoretycznie możesz się pusznąć Weary Threadem, żeby zeskorować Arenę Mortis. No, to nie jest zupełnie bez sensu do tego stopnia, żeby to też do D wrzucać, ale myślę, że nie wyciągnie wyżej niż C. Takie mam przeczucie. Też mi tak się wydaje. I też nie wiem. Wydaje mi się, że to chyba jest najlepsza rzecz z C. Bo to tylko teoretycznie daliśmy tutaj, bo nie wiemy, czy dasz radę zeskorować te 13 z endphase'ów. Tak. Więc to jest prawda. takie trochę bardziej... No tak.
te karty się nie kłócą. Pytanie, czy Tak. dają ci odpowiednie narzędzia do tego, żeby zrobić to, co... Pytanie, czy w Power Decku masz odpowiednie narzędzia, żeby zeskorować Objective Deck. Ja mam dosyć duże wątpliwości co do tego, no bo chcesz szarżować i zabijać, tylko nie bardzo masz... Chociaż w sumie nie. Możesz szarżować i nie zabijać w sumie. No tak naprawdę nie musisz zabijać chyba, nie? Tak jest. No skorujesz za pozycjonowanie. Tym bardziej, że tutaj są jakieś takie dziwne karty, w tym Rack and Ruin, których chyba stołu też nie widziały, ale właśnie w stylu score this in an end phase if 3 or more damaged friendly fighters have move and or charge tokens in enemy territory. To w ogóle jest, nie wiem kto wpadł na pomysł, żeby taką kartę napisać, no ale w tym zestawieniu pewnie by się dało. Jeżeli już w jakimkolwiek, nie? Szarżowujesz się 3 elitarnymi typami do przeciwnika, skorujesz z tego Bloody Tak. Momentum i Arenę Mortis i jeszcze to. Ten Out of the Frying Pan. Pod warunkiem, że ci przeżyją do końca rundy. Dokładnie. Nie, no to myślę, że najlepsze w C to jest dobre miejsce. Tak, no. Kainan trzeci na BA i Tempered. A BA i Tempered to gdzie myśmy dali? Na D. No D, ale No bo najlepsze z D. to... Tak jest, no bo to dobry pilot był. Niech teraz zagra z Plunderem i niech nie narzeka. Dokładnie. Tak, także 2 ludzi, którzy się nie znają. Zasadniczo to w ogóle na taką rozmowę o podcaście, rozmowę o podcaście. Na rozmowę o tier liście, na następną edycję tej rozmowy, to w ogóle Pastora to mogłobyś zaprosić, bo Pastor jest znanym w całym community teoretykiem, bo nie wiem czy ja go bardzo zdradzę, ale ma taką pracę, że musi być przed komputerem przez duży czas, ale nie zawsze coś robi przed tym komputerem, więc on bardzo dużo ogląda gier na Vasalu po prostu, nawet jak nie gra. Dzięki czemu no, ma bardzo daleko posuniętą wiedzę teoretyczną i moim zdaniem głównie blokuje go ta irracjonalna miłość do Kainana. W sumie każda miłość poniekąd jest irracjonalna, więc chyba wszystko się zgadza. Może miałby jakiś wkład w to. Natomiast no, myślę, że na dzień dzisiejszy to no, pytanie, czy jeszcze ostatnim rzutem oka coś byś tu pozmieniał? Nie wiem, chyba nie. Chyba nasze działo mi się podoba. Tak jest. Najlepiej teraz wrzucić to na jakiegoś Discorda. Tak, nie, no ja planuję nawet chyba na jakiś Warhammer Community Underworld Server na Facebooku wrzucić. O panie, to dopiero będzie sflamowane. Sflamowane będzie ostro. Nie no, wydaje mi się, że dobrze tutaj poszło nam to. Tak. Szczególnie jak ludzie to zobaczą, nie słysząc naszych wyjaśnień i tłumaczeń i każdy sobie dopowie jakąś bzdurę Tak. od siebie. No ale wydaje mi się, że to tak jest, no. W sensie, że jakby deki, które no mamy jakby tak, mamy deck, który wygrywa wszystkie turnieje w tym roku jeden po drugim w S, no to jest sensowne. Mamy deki, które często się pojawiają w topce, a nawet czasami coś wygrają i wygląda po nich na pierwszy rzut oka, że nie powinny się zacinać w A, więc to jest też ok. W B i w C mamy w sumie takie deki, z którymi nie do końca wiemy co zrobić, ale te w B to nam się wydaje, że w sumie przynajmniej się nie kłócą ze sobą wewnętrznie, a te w C to nie mamy w ogóle pomysłu, tylko zgadujemy. No i deki w D to są takie, po których widać, że tam nic się nie dzieje, bo się po prostu kłócą ze sobą wewnętrznie. I wydaje mi się, że to jest logiczne. Dobra, fajnie nam to poszło. Zakosztowaliśmy życia podcasterów twitchowych czy jakichś tam innych, którzy też robią jest. tier listy. Nawet dzisiaj widziałem, że Honest Wargamer coś tam wrzucał, też miał jakieś miniaturki z tier listami, więc powoli zbliżamy się do wielkich content kreatorów. Tak jest.
Dokładnie, Mateo, tak trzeba im napisać. Musisz tak napisać w komentarzu, no jak będziesz postował, że jeżeli nie zgadzacie się z tier listą, to musicie przyjechać na turniej do Poznania i na turniej do Warszawy i nas naklepać. Tak jest. Jakąś listą z tieru D i wtedy zmienimy tier listę. A dobra, jeszcze dobrze, że wspomniałeś o turniejach. Przypominamy, żebyście się zapisywali na impy 28 marca i 29 czy 27? Jakoś tak, ostatni weekend marca. Tak jest. Macie się A. zapisywać? I ja jeszcze z góry was przepraszam, bo ja po prostu jestem leniwy. Jeżeli komuś się wydaje, że ja będę ten turniej potem przeklepywał z Shade Glassa do PCP, no to bardzo mu gratuluję optymizmu. Ja będę teraz prawdopodobnie w BCP próbował organizować te turnieje, skoro już GW kazało. Muszę zobaczyć, czy to działa w ogóle i jak działa. Więc z góry za to przepraszam, ale myślę, że się jakoś będziemy musieli z tym systemem pogodzić pewnie. Znaczy, no ja przepisałem turniej 1 do BCP akceptują te turnieje. No plus teraz, jak zostałem tournament organizerem Games Workshopowym, to sam sobie przyklepuję turnieje. Więc no jedyną kwestią jest to, czy mamy chęci na przepisywanie, no nie? W ogóle chyba, że jest jakiś wolontariusz, który będzie chciał przepisywać. No ja jeszcze To się jak zastanawiałem nad tym, żeby napisać do ludzi z BCP, czy nie chce im się zrobić jakiegoś importu z Excela albo cokolwiek. To by była chyba najbardziej idealna opcja. No nie wiem. No bo naprawdę szkoda, żeby się zmarnowało to, że my klepiemy tyle turniejów i nie ma po tym śladów na świecie, no nie? Tak, Tym bardziej, że to ja jest widziałem, szkoda. na jakich turniejach bywają ludzie, którzy są tam w topce tego rankingu. No, czasami nasze 7-osobowe turnieje w Białymstoku to się wydają duże przy nich. Więc no, tu trzeba pomyśleć, no. No jest to jakieś wyzwanie, z którym nasze community musi się zmierzyć i myślę, Tak. że musi to zrobić w najbliższym czasie, no. Tak. Więc zróbmy, zmierzajmy się. No dobra, to ja, Rafał, mogę Ci podziękować tylko na koniec za A wizytę ja ci też. kolejną. A ja ci dziękuję za gościnę i za dyskusję. Tak, świetna robota, uważam. Naprawdę spoko wyszła ta nam tier lista. No nie ma tu chyba do czego się przyczepić. Zapostuj ją w internecie. Myślę, że szybko zweryfikujesz ten pogląd. I tak, i dzięki widzowie drodzy za uczestnictwo. I co? I widzimy się i słyszymy za tydzień. Tak jest. I na razie. Na razie, a za tydzień na pewno też wymyślisz jakiś super ciekawy temat, bo chyba na świecie turniejowo to się wiele nie wydarzy do tego czasu, nie? Dobra, to mogę w sumie dać od razu też wam spoiler. Za tydzień chyba będziemy mieli Trojana i Kole i będą namawiać na impy. A, no to taki spoiler to ja rozumiem. Więc To mam nadzieję, że będę mógł słuchać na żywo i trollować. mam nadzieję, że dużo ludzi będzie słuchać na żywo i trollować. Tego nam brakuje jeszcze na czacie. O, jakiegoś trolla, który by podburzał wszystkich. Tak jest, żebyśmy musieli moderatora zatrudnić, nie wiem z jakich środków. Ajajaj. Dobra, to dobranoc. Dobra, tak jest. Na razie, dobranoc.